Optimus Prime. Prime, make something of yourself. He's there! He's alive! Witajcie, gracze Rise of Heroes z tej strony Optimus. Słuchajcie, mamy bardzo ciekawą informację dla was. W sumie ja mam ciekawą informację. Dostałem oficjalne zaproszenie już do Amsterdamu. Dostałem bilet, tak to można nazwać, bo to oficjalny ticket na maila, który też muszę okazać bezpośrednio na spotkaniu. Dostałem już informację gdzie, co i jak. Gdzie mamy tą imprezę, gdzie będzie to spotkanie, w jakich godzinach. Też oczywiście musiałem tam o wszystkim poinformować. Jest zaznaczone, wiadomo, nie możemy wam niestety zdradzić, gdzie to wszystko się dzieje, jeżeli chodzi o miejsce spotkania. Więc no nie będę zdradzał. Widziałem już też niektóre filmiki, które nie widziałem wcześniej z Kataru. Mamy specjalnego Discorda, które tylko mają właśnie osoby, które zostały zaproszone, mają dostęp. Mogę tylko powiedzieć tyle, że się cieszę z tego, że dostałem zaproszenie, że ten Amsterdam coraz bardziej się zdaje realny. To też dzięki wam. Widzą, że mam ten kanał, że rozwijamy, to też dzięki temu Boomfire cateringowi w Katowicach, bo to też chyba brali pod uwagę, że zrobiliśmy fajną tam robotę. Widzieli zresztą filmik, zdjęcia, byli bardzo zadowoleni i nawet pisało do mnie w tym czasie dużo ludzi z innych krajów, tak na przykład z Francji. Fajnie, że mam Boomfire wypadł, że oni też planują coś jeszcze znowu zrobić. Wiem, że pisało do mnie parę osób z Francji. Wiem, że ktoś był bezpośrednio z Włoch. Wiem, że tam było chyba ktoś z Maroka. Chyba z 5 albo 6 wiadomości dostałem na Discordzie i w grze, że fajnie, że coś takiego organizujesz, fajnie, że do was w Polsce jest, my też coś takiego chcemy, planujemy, więc fajnie, że to się tam akurat rozwija. No i tutaj mogę pojechać do Amsterdamu i pokazać wam na pewno parę ciekawostek. Będę mógł tam robić przez jakieś tam live'a, jak będą jakieś informacje ciekawe. Ciężko będzie na to pytanie odpowiedzieć, bo takie pytanie już od tam niektórych znajomych, którymi już tam się troszeczkę wcześniej dostałem. Będę się starał na pewno to dokumentować, dawać znać screenami i tak dalej. No, zobaczymy jakie to będą liki, bo tam w sumie gdzieś 80 osób będzie, z tego co wiem. Chyba, że to się zmieni, bo jest zaproszenia już poszły. Wiem, że było zaproszonych 80 osób. Tam wiem, że można chyba, jak ktoś został zaproszony, a jego kolega złożył podanie, możemy napisać kto, Embas ID Discorda i oni mogą na przykład dodać do takiej, wiecie, rezerwowej z tych, co wysłali zaproszenia. Nie potwierdzić do trzeciego chyba tam było września, tak mi się zdaje, tak, do 3 września nie potwierdzi tego, no to wiadomo, że wskakuje osoba z rezerwy. Przypuszczam, że taką bazę rezerwów mają dużo, bo z tego co wynika z spisów, które dostaliśmy na maila, a także na Discordzie, no to tych zaproszeń jest dużo, nie? Dużo dostali chętnych, żeby pojechali na to spotkanie. Widziałem, że jest tam paru też Polaków, na pewno się uda nam tam zgadać już na miejscu, żebyśmy pojechali razem. Tu będzie ciężko, bo każdy wiadomo z innej strony Polski, ale żebyśmy się spotkali, gdzieś tam mieli nocleg wspólny. Na pewno coś takiego mam nadzieję, że się uda. Tym bardziej, że no też Amsterdam jest różny. Tam jak tam trzeba dobrze trafić z lokalem, że idzie nocleg. No, to jest jeden dzień, ale na te parę godzin warto pojechać i się spotkać ogólnie z kreatorami i porozmawiać z nimi. Co tu jeszcze miałem wam powiedzieć? Miałem wam na pewno o 1.35. Ja stwierdziłem, że od razu wam nagram drugi odcinek, żeby się tutaj pochwalić tym zaproszeniem do Amsterdamu. Na pewno, wiecie, będzie parę ciekawych informacji, bo raczej podadzą leadershipa. Że to jest więcej niż pewne. Może być tak, że coś wspomną o nowym Zenicie. Na pewno dadzą parę ciekawych informacji, które będzie wychodziło między wrześniem a październikiem, no bo nie oszukujmy się, to jest przed samą rocznicą, słuchajcie. Więc na pewno będzie coś podane na tacy, że dadzą nam jakiekolwiek info. Co tam się na rocznicę trzeba spodziewać z Rise of Kingdoms. Więc na pewno jakieś tam informacje będą.
Bo może coś więcej będziemy wiedzieć o Scream Survive. Teraz akurat w innym już... Mocy. Ale tu teraz tak trwa rekrutacja, nie? Musimy niestety przyjmować ludzi, którzy tam są słabszym, jak tak powiedzieć, w kącie. Dawać tych... Ale ja ogólnie robię tak, że postaram się tych naszych paków tam tych najwięcej zrekrutować tego, bo tam jak próbowaliśmy zrobić samym polskim składem, no to powiem offem, nie wychodziło nam to. Mało tego. Tego brakowało, no teraz fakt. Najlepsze miejsce tu było 29. No ale będę się dostać do 64 i zrobić dla was tego live'a w sobotę 9. Więc tylko dlatego tak się rozdzieliliśmy, bo nasz maksymalnie miał 5,2 biliona. No ale po 5,3 biliona, ale niestety tutaj. Ale nie. Że to podrosło. Do wczoraj. To jest taka mała anegdota a propos tego nowego wydarzenia, które wam nagrywałem wcześniej, ale do samego Amsterdamu wracamy. No. I oto dostałem od was tam parę takich informacji a propos właśnie tam, to będzie mnie dużo kosztowało i tak dalej. No są to koszta pewne, więc to jakoś postaramy się to ogarnąć. Wiem, że parę osób mi nawet napisało nie, i to nie z jebaka, napisało do mnie. Dostaniesz się, to dawaj znać. Jakoś tam jako ludzie cię tam społeczność wesprzemy. Powiem szczerze, że ja nie lubię czegoś takiego. Tak wspominałem za pierwszym razem, jak robiłem o Amsterdamie odcinek. Nie lubię czegoś takiego. Nie chcę czegoś takiego robić. No wiadomo, jeżeli tam ktoś docenia moją pracę na YouTubie i tak dalej, to wiadomo, że mnie wspiera donate'ami, to wam dziękuję. I to zawsze są jakieś tam małe, jak to się zawsze tam do znajomych, to zawsze jakieś tam małe, drobne do pakiecików. Ja to wykorzystuję głównie do gry. Więc zawsze to jest fajna opcja. Nie chcę tak, jak niektórzy mówią, że wykorzystywam tym youtuberem i to, że mam jakąś tam widownię i Lilith nie potrafi zorganizować nam przelotu. Znaczy tu jestem, powiem tak, parę lat temu, gdzieś 6 albo 7, albo nie, więcej to było chyba, czekajcie, więcej, 10 lat temu, miałem możliwość pojechać na spotkanie z BlizzConu, ale koszta były duże, ale potem się dowiedziałem, że jak tam sponsorują kwestię biletu i noclegu, tam tylko za jakieś z lotniska, jakieś tak mniejsze pieniądze trzeba ogarnąć. Znaczy, kiedy my to dostaliśmy informację, ja miałem za mało czasu, żeby ogarnąć sobie taką, wtedy była chyba, pamiętam, wiza turystyczna, czekało i nie pojechałem. Nie pojechałem na jeden z ciekawszych eventów, które bym w życiu widział. A że jeszcze Blizzard miał we Francji tam oddzielne, jakby tak powiedzieć, mieli oddzielne, jakby tak powiedzieć, lokum, no to tam jak się dobrze żyło z tamtą, mieliśmy tam paków, którzy byli w suporcie, no to można było właśnie tak dostać, no ale niestety kwestia tam różnie finansów, bardziej ogarnięcia kierów, nie udało się do tych USA wyjechać, żeby zobaczyć, tutaj pamiętam, chyba wypuszczali, kurde, nie pamiętam, czy było 10 lat temu, pamiętam, że to były chyba pierwsze informacje jakieś w Diablo 4, wiem, że było o nowym dodatku w Owatku, już nie pamiętam co to było, to już nie sięgam tak strasznie pamięcią. No i tutaj stwierdziłem, że jak jestem w Amsterdam, stanę się, no to pojadę, no nagram odcinki, robię live'y, tak żeby tutaj ludzie widzieli coś. Mało tego, poza Polakami, którzy wiem, że już nie wszyscy, bo nie wszyscy zrobili forum. Wiem, że będzie ekipa z 1.5.4, tam gdzie grałem. Wiem, że tam dostało 6 osób, jak było na tym królestwie, między innymi Król Tony. Naprawdę super będzie ich poznać i pogadać i w ogóle oni sami mówili, że jak będzie, dawaj znać, ogarniemy tam nocleg, bo my też coś tam robimy. Więc fajne podejście, że dalej tam
Blood Family się trzyma, że Blood Family jest z nami, czy ze mną głównie. Super, naprawdę super. Dziękuję wam. No i co? Taki odcinek o tym, że dostałem dla was się należy. Niektórzy już wiedzą o tym, niektórzy nie. Amsterdam czeka. Wylot. Trzeba ogarnąć pewnie. Raczej bym wolał polecieć i wrócić, niż tam lecieć Iconikiem lub też kombinować z autami. To jest różnie. Wiadomo, czasowo to też żara. Parę złotych więcej może się. Będzie lepiej po prostu polecieć i ogarnąć tam spotkami na nocleg, żebyśmy byli wszyscy razem. A wiem, że będą chłopacy też, co byli na Boomfire'ze. Fajnie będzie. No więc co, słuchajcie, no będę was informował, co z tym Aster. No będę wam dawał info. Może jakiś tutaj na YouTubie zrobimy oddzielny, gdzie będziemy wrzucać te zdjęcia, bo jest taki oddzielny, gdzie jak tablica na Facebooku to działa, gdzie wrzucam informacje, coś, co robimy, co się dzieje. Więc na pewno mi się zdaje, że ten temat tak to uruchomimy, żebyście mieli wiedzę na ten temat. No i co, dzięki wielkie jeszcze raz, że wspieracie kanał. To dzięki wam po części wam. Dzięki moim widzom wiernym, czy też nawet hejterom, no bo też są, oczywiście, każdy youtuber jakiś tam małych hejterów musi mieć. Tyle, dzięki jeszcze raz, do zobaczenia, elo.